Zwróćcie uwagę, jak on wygląda. Piękny, dostojny. Król i władca. Prawdziwy król wśród zegarków Casio-G-Shocka. Uchodzący za wzór niezniszczalności. Za wzór męskości. Taka duża, wielka kostka na sterydach. Taka spuchnięta kostka. Zegarek, który był gotowany przez wielu w zupach, w wodach, który był zamrażany. Zegarek, o którym krążą już legendy. To zegarek, który był przejeżdżany kołami samochodowymi. To zegarek, który był nawet rzucany po ścianach. To jest prawdziwy zegarek legenda, to jest prawdziwy król. King. Casio G-Shock model GX bądź model GXW 56. I to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Hej, hej, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o królu, o Kingu Casio G-Shock, o zegarku owianym pewną legendą, o zegarku, o którym prawie każdy słyszał, ale nie każdy wie, o co chodzi. O zegarku, który jest taką dużą, przerośniętą kostką, ale tak naprawdę ten zegarek ma coś w sobie, ma głęboko duszę. Coś, co przyciąga do niego. Oczywiście są wśród nas fani małych zegarków, jak i dużych. To jest zdecydowanie wielka, gruba kostka. Bez sensorów, zwykły, normalny zegarek. Ale, no oczywiście, powiem szczerze, trafiały się różne egzemplarze. Były modele, które parowały. Były modele, które miały problemy ze szczelnością. Ale powiem Wam szczerze, że ten model uchodzi naprawdę za model bardzo udany i cieszy się bardzo dużym gronem zaufania wśród użytkowników G-Shocka. Powiem więcej. Ten model nie jest już może aż tak popularny, ponieważ jest to model dość stary zegarka Casio G-Shocka, ale jest to zegarek na pewno z duszą, na pewno zegarek kultowy, podobnie jak GW9400, czyli Rangeman. Jest to zegarek, o którym nigdy się nie zapomni. A jakie posiada wymiary zewnętrzne nasz król oraz ile on waży? King, wspaniały G-Shock, duży, męski, prawda? No dobrze,
Zegarek nie jest już zegarkiem świeżym, tak jak powiedziałem, ale ile posiadamy wersji tego zegarka kolorystycznych, różnych, przeróżnych? No, zwróćcie uwagę, zobaczcie sami. Nasz King jest zegarkiem stricte cyfrowym, więc lumy on nie posiada. Natomiast jakie posiada podświetlenie? Oczywiście jest to zależne od wielu różnych modeli, od różnych customów, ale w wersji ogólnie podstawowej posiada on podświetlenie takie, jakie Wam za chwilę pokażę. Oczywiście najnowszy King, który wyszedł teraz na rynek, posiada już podświetlenie białą diodą, czyli w ogóle to inaczej wygląda. Będę miał możliwość, to Wam pokażę, jak wygląda podświetlenie najnowszego modelu Kinga. Natomiast za chwilę pokażę Wam, jak wygląda podświetlenie starszych modeli Kinga, czyli mojego. Moje pierwsze spotkanie z modelem GX56, a właśnie tak, był to GX, nie GXW, nie posiadał radia multimendu, było już jakieś 1,5 roku temu. I właśnie tak z przypadku, oglądając te zegarki na tych grupach, na tych forach, mówię, a może by tak spróbował taką kostkę mutant, że tak się wyrażę, taką przerośniętą, grubą, wielką i niezniszczalną. I powiem Wam szczerze, kupiłem ten zegarek właśnie w wersji czerwonego diabełka, czyli tego z czerwoną ramką. I była miłość, spodobał mi się ten zegarek. Ten zegarek, mimo swoich dużych wymiarów, naprawdę fajnie leży na mojej ręce. Jest wygodny. Jest przede wszystkim czytelny bardzo w pozytywie, a też kupiłem go właśnie w pozytywie jako pierwszy, ponieważ on był po prostu z negatywu zrobiony pozytyw. Wielu tak robiło, ponieważ w Polsce nie było dostępnych początkowo wersji pozytywowych tych zegarków, były tylko i wyłącznie negatywy. Powiem, że była petarda, była miłość, ale postanowiłem go sprzedać dlatego właśnie, że ten model nie posiadał radia. Pomyślałem sobie, jednak te radio to rzecz przydatna, ponieważ chyba o to nam chodzi, żeby znać dokładny czas w naszych zegarkach, prawda?
To nie jest zegarek, jak i oczywiście inne podstawowe zegarki Casio, G-Shocka, czy elektroniczne, czy analogowe podstawowe. No to nie jest zegarek ze smart fajerwerkami. No, ktoś, kto szuka smart fajerwerków, no to po prostu, no niestety, ale no nie będzie zadowolony z tego typu zegarka. Ale to nie o to chodzi. To ma być zegarek zwykły, normalny, prosty w użytkowaniu, z dobrym podświetleniem, zasilany solarnie. To ma być zegarek, który oczywiście w wersji GXW łapie sygnał z Maiflingen, który się po prostu synchronizuje radiowo. To ma być po prostu dobry, mocny, prawdziwie męski, prosty zegarek. I to wszystko. I zegarek bardzo trwały, zarówno pod względem wypadków, pod względem zużywalności się podczas użytkowania go w różnych warunkach, jak również trwały pod względem wytrzymałości samego modułu, jako zegarek prosty, zwykły, elektroniczny, zasilany solarnie. Te zegarki nie ulegają uszkodzeniu przynajmniej poprzez ponad 10 lat. No i to właśnie jest główną zaletą naszego króla. Akurat ten model, który prezentuję w dzisiejszym filmie i posiadam go osobiście, powiem Wam szczerze, to nie jest model BB, broń Boże. Po prostu posiada moduł wewnętrzny z radiem. Nawet widzicie, wyświetla się RCVD, czyli po prostu synchronizacja radiowa z Berlinem w celu aktualizacji czasu. I on po prostu posiada od modelu BB moduł. Również posiada od modelu BB dekielek. Widzicie? GXW56BB. Natomiast koperta, bezel, jak i pasek nie są od modelu BB. Powiem szczerze, nie wiem od jakiego one są modelu dokładnie. Ja już taki ten zegarek kupiłem. Można powiedzieć, że to jest taki trochę składak, ale bardzo mi osobiście zależało na tym, żeby mój król posiadał właśnie multiband 6, żeby po prostu synchronizował się radiowo z zegarem atomowym i żeby ten czas był jak najbardziej aktualny. Większość Kingów na rynku to modele GX, które nie posiadają właśnie radia. Powiem szczerze, że mnie jakoś tak nie za bardzo ciągnęło do tych modeli bez radia. Ja zawsze wolałem ten model już tak na tak zwanym full wypasie, że tak powiem. Co więcej, to jest mój już trzeci King. Po prostu kocham te zegarki. Oczywiście dwa poprzednie modele już poszły w świat. Pierwszy model, który miałem, to był to model z czerwonym, tak zwany diabełek. Zobaczcie. Drugi model, jaki miałem, był to GXW 1BJF, czyli oryginalny japoński pozytywny zegarek. Zobaczcie. No i powiem Wam szczerze, że tak jakoś to wszystko wyszło, że trafiłem na tego. Po prostu bardzo mi się spodobał. Wiecie co, nie zależało mi, żeby posiadać jakiś tam oryginalny japoński w 100%. Po prostu król to król. Zależało mi na tym multibandzie 6. No i po prostu, żeby on kozacko wyglądał. A ten mi się wydaje, że z tym bezelem naprawdę wygląda kozacko. Powiem Wam szczerze, że jakaś większa połowa, 60% tych Kingów na rynku to są właśnie takie składaki, że tak powiem customy, w których są zmieniane belki, są zmieniane ramki. Tu akurat mamy ramkę szaro, co jest bardzo pozytywnie wpływa na ten zegarek, ponieważ możemy go dowolnie przebrać i on komponuje kolorystycznie z dowolnym przebraniem. Natomiast są zegarki, które mają te ramki, tak jak wcześniej pokazałem, czerwone, czy nawet customowo żółte, customowo białe, czy inne, no to już wtedy nie każdy zestaw, nie każdy komplet ciuchów, czyli pasek i bezel do tego zegarka pasuje. Zobaczcie, jaka tu jest mocna i potężna sprzączka.
skręcana na wkręty. To po prostu coś wspaniałego. W jakim G-Shocku mamy coś takiego? No? To podkreśla po prostu tą muskularność tego zegarka. Naprawdę zegarek jest tak dużo spuchnięto, przerośnięto kostką. Nie każdemu może to pasować, ale mi osobiście to pasuje, bo lubię duże zegarki. Bardzo mi to pasuje. Zegarek, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo customowy, czyli można bardzo go przerabiać i jest bardzo łatwy w tym oczywiście. Łatwo tu odkręcać te 3 śrubki i tu 3, czyli razem 6 śrubek. Bardzo łatwo jest odkręcić i zmienić. Zarówno pasek, jak i bezel. Oczywiście te guziki są razem z bezelem. Nie można ich wymienić oddzielnie. Ogólnie zegarek jest po prostu petarda. No, dla kogoś, kto po prostu lubi zwykłe zegarki, ponieważ ten zegarek, no niestety, ale nie posiada sensorów. Ale ma swój urok. Po prostu naprawdę ma to coś. Jeszcze zauważyłem, że niektórzy z Chin po prostu, bo oryginalnie tego oczywiście nie ma, kupują sobie tak zwane zbroje dla króla, czyli bransoletę i metalowy bezel. No ale to już wiecie, to naprawdę już trzeba lubić, trzeba być naprawdę miłośnikiem, żeby coś takiego, oczywiście jak to waży wtedy, tak, to nie jest zegarek lekki, ale wtedy to już jest po prostu mega, że tak powiem, kawał zegarka. Zwróćcie uwagę również, że mamy taki na spodzie zegarka, na deklu, taki bezel ochronny, widzicie? O dziwo, nie jest on wcale przykręcony. I ktoś, kto odkręca celem wyjęcia, to robi błąd. Wystarczy podwadzić i to jest po prostu wciśnięte na śrubki. Minimalnie wciśnięte. No i ten oczywiście ten dolny bezel też musi kolorystycznie komponować z bezelem górnym, bo będzie to oczywiście widać. Ja w swoim życiu miałem kilka przebrań dla tego zegarka. Wąż, Venom, tak potocznie nazywałem go diabelski Venom. Mogę Wam zaraz pokazać zdjęcia, zobaczcie. O ile węża jeszcze posiadam, o tyle Venoma już nie. Kolega z grupy go kupił. Powiem szczerze, jakoś tak nie nosiłem, w końcu się skusiłem, jednak go sprzedałem. Czy żałuję? No nie wiem, może trochę tak, ale powiem szczerze, nie noszę tego zegarka zbyt często, a też nie chciałem, żeby się kurzyło i leżało, że tak powiem, w szufladzie. Mam oczywiście jeszcze srebrny komplet silver, zobaczcie. No i komplet kameleona, który się mieni pięknie w słońcu. I kto mi teraz z Was powie, że to nie jest zegarek na customy, co? Zegarek idealny, prawda? Oczywiście bez wodotrysku, bo to zwykły zegarek. No dobra, ale to tyle mojego ględzenia na ten temat. Jak na taki duży zegar, który uchodzi za mocny, muskularny i niezniszczalny, powiem szczerze, szkiełko jest tylko i wyłącznie mineralne. Tak więc postanowiłem je prywatnie w swoim egzemplarzu zabezpieczyć akurat folią, nie szkłem. No tu akurat jest folia, ale w niektórych modelach zabezpieczam szkiełkiem hartowanym. Warto, naprawdę warto, ponieważ nie muszę się bać o ten zegar. Mogę nim intensywnie nawet pracować, czy w warsztacie, czy hobbystycznie, czy po prostu, no, można robić z nim różne rzeczy i naprawdę mogę być 100% pewny, że szkiełko będę miał czyste. No a wiadomo, a bezel to przecież można w tym modelu wymienić bez problemu, prawda? To jest właśnie zaleta G-Shocka.
Moi drodzy, jeżeli jesteście naprawdę ciekawi, jak ten zegarek był gotowany w rosole, to zapraszam Was do mojego filmu, który już na kanale powstał dokładnie chyba rok temu, na jesieni ubiegłego roku. Jest to film Trzej muszkieterowie niezawodności i wytrzymałości. Wśród nich jest właśnie GWG 1000, GXW56, GX56, czyli King, oraz GA100. Zapraszam go serdecznie. W tym filmie pokazuję, jak znajomi z grup zegarkowych pokazują też swoje zegarki i co oni z nimi czasami robią. Zapraszam Was serdecznie do tego filmu, dla tych, którzy go jeszcze nie oglądali. King to zegarek dla prawdziwego mężczyzny, który nie boi się pracować, który nie boi się go użytkować na co dzień w pracach tak zwanych intensywnych. Dlatego też może za wadę uchodzić to, że możemy trafić na zrysowane szkło. Tak właśnie, możemy trafić na zrysowane szkło. Bardzo łatwo, ponieważ jest to szkło mineralne, no to łatwo o te rysy, a no nie ukrywajmy, ten zegarek jest jako używany z drugiej ręki, no nie oszczędzany, no nie jest ten zegarek oszczędzany przez poprzedniego właściciela, no chyba że kupimy sobie my jako nowy i użytkujemy go tylko w naszej kolekcji, czyli czasem go założymy, a czasem leży, no to wtedy on będzie zawsze jak nowy, ale z drugiej ręki naprawdę ciężko jest trafić na piękny i zadbany egzemplarz, naprawdę. Jak na zegarek tani, ponieważ nie jest to zegarek mega drogi, dlatego też wiele osób decydowało się na tak zwane customy, czyli przekładki modułów, ściągania z negatywu na pozytyw, ponieważ wychodziło to troszeczkę taniej aniżeli ściągać oryginalny japoński zegarek, który kosztował naprawdę kosmicznie, nawet 3 razy drożej, ale to w początkowej fazie. Później już te zegarki stopniowo zaczynały tanieć. A jak wygląda set do modelu GX oraz GXW56, czyli naszego króla? Powiem tak. Standardowy set to przecież puszka, pudełko i papierologia. Natomiast ulega to wraz z czasem pewnym zmianom. Obecnie Casio rezygnuje już z puszek, daje same kartoniki. Ja natomiast pokażę Wam, jak wygląda set od mojego zegarka, który posiadam. Natomiast set od modelu mojego, akurat GXW56BB, wygląda po prostu standardowo, tak jak i inne sety od większości dawniejszych modeli Casio G-Shocka. Moi drodzy, akurat sercem mojego zegarka jest moduł od modelu GXW56BB, tak i cały set pochodzi również od tego modelu. Podejrzewam, że był to właśnie taki model, w tym secie się znajdował, od którego te serce zostało pobrane i przełożone do mojego zegarka. No, set wygląda oczywiście standardowo. W secie, jak to w każdym secie, jest po prostu instrukcja obsługi, karta G-Shocka, jakaś tam drobna papierologia, karta gwarancyjna Zibi, o ile zegarek jest z dystrybucji Zibi. No i oczywiście puszeczka i w puszeczce zegarek. Oczywiście zegarek jest już poza puszeczką, ale mamy jeszcze tutaj taką, no taki jakby matę, pokrowiec, w którym się znajdował zegarek, ale powiem szczerze, że większość znajduje się w tak zwanych torebkach foliowych. Powinna być jeszcze w zasadzie przywieszka, ale chyba tutaj akurat jej nie było. No bo wiecie, jak się kupuje z drugiej ręki zegarek, no to też nie wszystko to do nas, że tak powiem, trafi.
od poprzedniego właściciela, no ale już nie będziemy tacy drobnostkowi, że tak powiem, i ważne, że zegar jest sikor, po prostu tak jak to mówią, zegar sikor, jest petarda, jest w fajnym stanie, set też jest w miarę ok, ładnie wygląda, wszystko jest super, no i o to chodzi. Powiem Wam szczerze, że teraz producent właśnie wprowadził trochę inne te sety papierowe, takie same kartoniki, ale nie takie, tylko te kartoniki wyglądają w ogóle inaczej. Teraz nie mam takiej możliwości Wam ich pokazać, ale może na kolejnym filmie, bo poprosiłem znajomego z grupy, żeby mi przesłał kilka zdjęć, jak te nowe sety wyglądają, i chętnie Wam je zaprezentuję na następnym filmie. Jak te nowe sety od G-Shocka powoli zaczynają wyglądać, ponieważ to wszystko ewoluuje, się zmienia, no wiadomo, no to jeszcze może Casio może jeszcze zmienić inaczej te sety, no wiadomo. Ale powiem Wam, że przyzwyczailiśmy się jako użytkownicy G-Shocka właśnie do tej puchy, do tego kartonika. I te kartoniki też przeszły pewną ewolucję, jeśli chodzi o kolory, były czarne, były oczywiście też puszki, tak jak i tu jest, czyli takie kanciaste, były okrągłe. No, wszystko przechodzi pewną ewolucję, także i w przyszłości zapewne również te sety będą ulegać zmianom, moi drodzy. Znam dużo znajomych z grupy, mam też kilku przyjaciół z grupy, którzy posiadają różne zegarki, ale powiem Wam szczerze, mówię tu oczywiście o G-Shocku, że niektórzy posiadają Kingi, czyli nasze GX i GXW 56, na przykład w dużych ilościach. No to jest dla mnie na przykład no takie... Naprawdę trzeba być miłośnikiem danego modelu, żeby posiadać go na przykład w 8 sztukach, w 10 sztukach, czy nawet więcej ilości sztuk. Oczywiście każda sztuka różni się kolorystyką, wersją, no to naprawdę trzeba być, kochać te zegarki, być ich miłośnikami, żeby te zegarki posiadać. Ale tak, są tacy wśród nas, którzy posiadają jeden model w kilkunastu nawet odsłonach. Ale trochę żartem, trochę pół serio, a tak całkiem serio, czy uważacie, że King zasługuje na miano naprawdę króla G-Shocka, że jest to naprawdę taki król G-Shocka? Napiszcie w komentarzu, jestem szalenie ciekaw Waszych opinii na ten temat. A jakie mamy wady i zalety tego króla, tego naszego Kinga? Zalety? Możemy ubrać go w koronę, prawda? Jak to na króla przystało, o ile koroną można nazwać tak zwany bulber, czyli taki drucik, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście jakieś 70% użytkowników G-Shocka twierdzi, że to jest strasznie nieładne, niefajne, nie wolno tego zakładać. O ile jakaś tam część zwolenników mówi, że bulbary są naprawdę fajne. Oczywiście, jeśli chodzi o bulber, miało to w zasadzie chronić przed upadkiem na szkło i odbić zegarek. Po prostu jest to ochrona do zegarka, tak jak i bulbar w samochodzie osobowym służy do tego, żeby samochód się odbił od przeszkody, tak? Można to rozumieć w zasadzie od drugiego samochodu, prawda? Ale w zegarku pełni to rolę tak naprawdę dekoracyjną, no bo nie ukrywajmy, no ile razy możemy ketować tym zegarkiem, czy uderzać nim o jakieś przedmioty, prawda? No, zdarza się to czysto sporadycznie, o tyle po prostu te bulbary są w różnych kolorach i pełnią funkcję tak zwanej dekoracji. Podejrzewam, że masa użytkowników tego zegarka nie kupuje tego zegarka po to, żeby zrobić z nim jakieś testy, rzucać nim, przejeżdżać po nim autobusem czy samochodami ciężarowymi, bo o osobowych samochodach to nie wspomnę. Powiem tak, oglądałem masę filmików na YouTube z tym zegarkiem, w którym ten zegarek był mega katowany i ten zegarek działa dalej, także naprawdę mega szacun do tego zegarka. Oczywiście masa z Was nie kupuje go właśnie po to, żeby go katować, żeby pokazywać, że on jest taki mega wytrzymały, tylko po prostu, żeby go codziennie użytkować i być z niego zadowolonym. W dobie smart zegarków, co może oferować nam zwykły elektroniczny zegarek? No właśnie, to jest jego dużo zaletą, że jest właśnie zwykły i elektroniczny. To znaczy, wystarczy mu
bateria, która jest oczywiście zasilana ogniwem solarnym, czyli to jest tak zwany akumulator, że tak powiem. Taki akumulator w kształcie baterii, co daje temu zegarkowi tak naprawdę ponad 10 lat bezproblemowej eksploatacji. I naprawdę to jest zegarek na długie lata. To nie jest zegarek smart, że on pochodzi 2 lata, 3 lata, już potem są te problemy z tą baterią, trzeba wymienić baterię po wymianie baterii. Oczywiście, jeżeli ktoś się w ogóle decyduje w zegarkach typu smart wymienić akumulator, ja mówię tak bateria, ale chodzi mi oczywiście o akumulator, to wiecie z doświadczenia, że zaczynają się problemy po wymianie akumulatora. Coś jest nie tak, ten zegarek się wiesza, ten zegarek już nie działa tak jak trzeba i ta bateria nie trzyma tak jak pierwotnie oryginalna nowa bateria. Także moi drodzy, tu jest duża zaleta, że to jest po prostu zegarek zasilany ogniwem słonecznym, który naprawdę wytrzyma długie lata. Druga zaleta jest taka, że można w nim zmieniać bezele, paski, oczywiście, jak w większości G-Shocków. To jest fajna zaleta. Łatwość w zmianach belek, w zmianach kolorystycznych wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tej kustomizacji. To jest bardzo duża zaleta tego oto zegarka. Druga zaleta. Jeżeli ktoś lubi kostki, bardzo lubi kostki, ale nie lubi małych kostek, no to jest po prostu zegarek idealny. Może to też być i wadą, ponieważ no mówię, tak jak mówię, lubicie kostki, a możecie też lubić małe kostki. A małe kostki, no to niestety ten zegarek nie jest dla Was. Ale ja osobiście kostek za bardzo nie lubię, ale ten zegarek lubię. I nie wyobrażam sobie, żeby go nie było w mojej kolekcji, ponieważ i on ma w sobie taką dużą duszę. Jeśli chodzi o wady naszego króla, no przede wszystkim szkiełko mineralne, no ale no niestety to wpływa na jego cenę, nie? Jeśli chodzi o cenę, czy ona jest duża? No nie powiedziałbym, że to jest wada, bo cena jest dość przystępna tego modelu, szczególnie w wersji GX, czyli bez radia. Co jeszcze można byłoby zaliczyć do wad? No to przede wszystkim, że jest to duży zegarek. To może być zaletą, jak i również wadą. No nie każdemu to pasuje. Może też czasami uwierać kogoś, kto ma mały nadgarstek, ale po prostu to trzeba lubić. No dobrze, no to może teraz sobie trochę porozmawiamy głębiej, więcej, szerzej o funkcjach naszego króla. Moi drodzy, nadszedł ten zaszczytny czas, w którym porozmawiamy troszeczkę więcej o funkcjach tego zegarka. Natomiast mówię od razu, że nie będzie to fachowa prezentacja tych funkcji, po prostu chcę w filmach z cyklu po prostu porozmawiać o danym zegarku, zaprezentować model, jak ten model wygląda, trochę o nim poopowiadać, no i oczywiście pokazać również, jak te funkcje w nim wyglądają. Natomiast nie będziemy się zagłębiać w nie fachowo, ponieważ też nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile czasu, a nie o to w tym chodzi. Powiem więcej. Niektórzy z Was mówią, że moje recenzje nie są fachowe, czy tam coś. Powiem inaczej. Każdy ma swój styl. Moim stylem nie jest powielanie tego, co już jest. Moim stylem jest w ogóle coś innego. Ja chcę po prostu zaprezentować Wam dany model i ogólnie pokazać, jak dany model wygląda. No i oczywiście o funkcjach też muszę wspomnieć, no bo to jest rzecz dość ważna. Natomiast ja nie chcę nikogo powielać. Ja jestem sobą, każdy jest sobą. Jestem jaki jestem. Myślę, że za to mnie lubicie i za to oglądacie te filmy. Ale jestem sobą i chcę być sobą i po prostu chcę nagrywać tak, jak lubię i takim, jakim jest. No i dobra, tyle tytułem wstępu. Jedziemy do funkcji. Czyli tak, no jak każdy G-Shock, akurat mamy tutaj 4 klawisze podstawowe, nie mamy tu klawisza podświetlenia. Podświetlenie w związku z tym znajduje się na prawym górnym przycisku. Nawet mamy tutaj, zwróćcie uwagę, napis Light. Widzicie? No i tylko powiem Wam szczerze, w Kingu te guziki się strasznie ciężko wciskają. Strasznie ciężko, twardo, ale to też jest dużo zaletą, ponieważ ten guzik jest, ja już to mówiłem w tym filmie, zintegrowany razem z bezelem
I to jest właśnie zaletą, bo woda się nam nie dostanie. Na pewno nie tędy. Jeśli już, to na łączeniu bezela dolnego z bezelem górnym może się nam coś przedostać. Także to jest też zaletą, że woda nam się nie dostanie. No, przyciśniemy, poczekajcie. O, widzicie? Fajnie na zielono. To jest jeszcze starego typu podświetlenie. Pokazałem Wam wcześniej, jak wygląda nowego typu. Oczywiście jest fajniejsze, moim zdaniem lepsze, ale powiem Wam, że no niestety, jest to moduł bez multibanda. Jest to moduł GX-owski z tym nowym podświetleniem, więc w pewnym sensie nas troszkę ogranicza tak zwana kustomizacja, żebym mógł sobie wymienić moduł, na przykład w moim zegarku sam moduł od modelu na przykład tego nowego TU, ale pozbyłbym się po prostu multibanda, co by było dla mnie krzywdzące, więc ja już wolę standardowo, chociaż to podświetlenie też ma swój urok, jest całe zielone i no fajnie, moim zdaniem to wygląda też fajnie. No jest po prostu, no we wszystkim jest jakiś urok. No ale dobrze, lecimy z funkcjami tego zegarka. Są to standardowe funkcje, jak w większości modeli G-Shocka. Nie ma tutaj fajerwerków ani petard. Powiem dlatego, nie ma tutaj sensorów, ale nie o to akurat w tym zegarku nie o to chodzi. Oczywiście standardowo klawiszem mody zmieniamy, przechodzimy poprzez menu funkcji, poprzez funkcję. Natomiast dolnym klawiszem z prawej strony po prostu głębiej zagłębiamy czy zmieniamy w funkcjach dane ustawienia. A wygląda to tak, że po prostu przechodzimy do pierwszej funkcji, jest to World Time, czyli czas światowy. Akurat w zegarku Kingu mamy czas z 48 miast, 31 stref czasowych na świecie. Akurat mamy podgląd na czas w Londynie. Strefy z Londynu. Oczywiście możemy to zmienić przyciskiem prawym dolnym. Zwróćcie uwagę. O, mamy Madryt, mamy Paryż, mamy Rzym, mamy Berlin i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie też uwagę, że godzina nam się zmienia. Oczywiście akurat mamy Moskwę, co do niektórych miast, a co do niektórych, ponieważ jesteśmy w tej samej strefie czasowej, godzina nie ulegała zmianie. No ale to jest akurat taki standard. Ja sobie lubię tu ustawić akurat Nowy Jork. Tak, nie wiem dlaczego, ale tak lubię. Takie zboczenie, że tak powiem. Lubię sobie podejrzeć, jaki mają czas w Nowym Jorku. No jest trochę tego, jest. A ten przycisk bardzo ciężko się klika. No co prawda stale tego nie używamy. No, mamy Nowy Jork. Mamy 3:24 w nocy. No, dobra, przechodzimy dalej. Dalej mamy alarmy. Alarmy mamy tak, 1, 2, 3, 4. Alarm śpiocha i sygnał pełnej godziny. Dobra, przechodzimy dalej. Stoper. Oczywiście startuje on prawym dolnym przyciskiem. Zatrzymujemy również prawym dolnym przyciskiem. Kasować go powinniśmy górnym lewym. Zaraz zobaczymy. Tak, dokładnie, górnym lewym. Powiem Wam szczerze, że no wiele tych zegarków obsługuje. No i akurat King ma takie podstawowe sterowanie, no ale w niektórych modelach G-Shocka troszeczkę inaczej to działa. W tych bardziej rozbudowanych i skomplikowanych. No dobra, kolejny będzie prawdopodobnie timer, dokładnie timer ustawiony na 1 minutę. Oczywiście to również startuje w taki oto sposób. Zatrzymujemy go w taki oto sposób i wracamy do punktu wyjścia właśnie górnym lewym przyciskiem. Czyli wszystko jest standardowo. Chociaż jest to też zaletą, bo można to łatwo, szybko przeklikać, nie trzeba tam tego gdzieś w menu głęboko szukać. To jest taka zaleta prostego zegarka. Kolejny mamy znowu powrót do timekeepingu, czyli po prostu do funkcji
wyświetlania czasu. W samym timekeepingu mamy na górnej części wyświetlacza dzień tygodnia, ostrość, miesiąc i dzień, a na dole mamy oczywiście godzinę. Z tym, że mamy jeszcze czas letni, DST, widzicie, wyświetla się. Oczywiście zegarek z racji tego, że posiada radio, sam się przestawi na czas zimowy. Także to jest bardzo fajna rzecz. Nie musimy tego robić ręcznie. Dlatego właśnie chciałem mieć te serce właśnie z multibandem. Warto jeszcze wspomnieć, moi drodzy, że w timekeepingu przyciśnięcie dolnego prawego klawisza powoduje, że przenosimy się do tak zwanego menu, w którym możemy sprawdzić, kiedy zegarek się synchronizował, o której godzinie i jakiej daty. Oczywiście w przypadku modelu z multibandem 6. Akurat w tym przypadku o 3:02 minuty w nocy zegarek złapał sygnał radiowy. Warto jeszcze podkreślić, że w naszym zegarku mamy na samej tarczy, żeby to było widać, mamy oczywiście wskaźnik naładowania baterii od light, medium po high. Widzicie? Ja mam cały czas na maksimum, ponieważ ja dbam, naświetlam, że tak powiem. Mamy również alarm śpiocha, zwykły alarm oraz sygnał pełnej godziny. Ja oczywiście z tego nie korzystam. Jeśli bym korzystał, to zwróćcie uwagę, jest taka kreseczka. Taka kreseczka by się pojawiła nad którymś z tych napisów. W zegarku oczywiście widać część solarną. Nawet pisze Casio Touch Solar. Tylko tak jak powiedziałem, nie pisze, że na szkle po prostu nie pisze, że zegarek posiada multibanda, dlatego po prostu, że serce zostało przełożone. To była koperta od GX. Co jeszcze można by było powiedzieć z takich ciekawostek? No to, że zegarek posiada podświetlenie na ruch ręki, że możemy sobie ustawić podświetlenie między 1,5 a 3 sekundy. No i cóż więcej można o nim mówić? No już chyba wyczerpałem temat, że tak powiem, takiego ogólnego opisu funkcji. Można by było mówić na temat Kinga, mówić, ale ja nie chcę naprawdę Was już w tym filmie za dużo zagadać, że tak powiem, na śmierć. No niestety, ale nie o to chodzi w moich filmach. Moi drodzy, najważniejsze rzeczy myślę, że powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego modelu, oczywiście możecie kierować je w komentarzach, na które będę potrafił Wam odpowiem. Zegarek jest naprawdę świetny, jest wykonany solidnie, jest paski, oczywiście oryginalne paski, bo jest też masa pasków, na przykład w takich kolorach jak biały, który nie występował oryginalnie, z Chin również występują takie paski, ale one są dość twarde i niemiłe, że tak powiem. Ten pasek jest dość twardy, trwały, ale przede wszystkim jest miły, jak się go założy na rękę, nie kaleczy ręki, a niektóre paski już się spotkałem, że po prostu od naszych przyjaciół chińskich, że potrafią nawet zrobić jakieś tam podrażnienia na ręce. Także mówię Wam szczerze, o co chodzi z tą różnicą główną, że tam podróbka, słuchajcie, podróbka to nie chodzi o to, że ona jest podróbka, bo nikt tego nie zauważy na pierwszy rzut oka, natomiast zauważycie to sami podczas komfortu noszenia zegarka. Moi drodzy, chciałem Was wszystkich serdecznie pozdrowić. Ja dziękuję Wam serdecznie, że oglądacie, że jesteście. Cieszy mnie niezmiernie, że dobijamy do 500 subskrypcji, że te moje filmy mają sens, że lubicie mnie oglądać. Cieszę się też niezmiernie, że mam już kilku stałych widzów. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję, że jesteście. Naprawdę dziękuję Wam serdecznie za to. To dla Was tworzę i będę tworzył kolejne filmy. Dzisiejszy film z Kingiem, mam nadzieję, że się Wam podobał, że zostanie jako
ten jeden z tych takich ciekawszych filmów w waszej oczywiście subiektywnej opinii. Mam taką nadzieję. Jeszcze raz was serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za miłe oglądanie, za spędzenie fajnego czasu, bo to dla was właśnie tworzę te filmy. I do następnego filmu.